Najwcześniejsze objawy stwardnienia rozsianego, zwanego w skrócie SM, zazwyczaj pojawiają się nagle. Są one często subtelne i przejściowe, co sprawia, że łatwo je zbagatelizować lub przypisać zmęczeniu i stresowi. Przez to stają się one słabo uchwytne. Objawy te często ustępują całkowicie po kilku dniach lub tygodniach, co daje choremu fałszywe poczucie, że problem sam się rozwiązał. Według ekspertów z Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego kluczowe jest, aby nie ignorować symptomów trwających dłużej niż 24 godziny. Objawy stwardnienia rozsianego wynikają z błędnego działania układu odpornościowego, który zaczyna atakować własny organizm. Układ odpornościowy mylnie rozpoznaje mielinę, czyli ochronną otoczkę włókien nerwowych. Traktuje mielinę jako zagrożenie i niszczy ją. W miejscach ataku powstają ogniska zapalne. Choroba charakteryzuje się obecnością w układzie nerwowym wielu takich nieprawidłowych ognisk. W zależności od tego, gdzie jest ognisko zapalne, to inne są objawy. Gdyż objawy są związane z lokalizacją miejsca zapalnego. Aktywne zmiany w mózgu lub rdzeniu kręgowym powodują nagłe pogorszenie stanu zdrowia, czyli rzut choroby. U każdego pacjenta zestaw i nasilenie objawów mogą być inne. Do jednego z najczęstszych wczesnych objawów należy pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego. Objawia się nagłym pogorszeniem ostrości widzenia, często w jednym oku. Chory ma jakby mgłę przed okiem. Obraz jest nieostry, zamazany. Może być ból przy poruszaniu gałką oczną, jak również może występować zaburzenie widzenia kolorów, zwłaszcza czerwonego, który staje się szary lub wyblakły. Zaburzenia widzenia barw to często pierwszy sygnał toczącego się pozagałkowego zapalenia nerwu wzrokowego. Kolejną grupą objawów są nietypowe odczucia skórne, czyli parestezje. Polegają one na drętwieniu, mrowieniu, uczuciu szpilek, często jednej kończyny lub po jednej stronie ciała, lub tułowia, czasami twarzy. Objaw Lermita pojawia się podczas przygięcia głowy do klatki piersiowej. Polega on na przykrym wrażeniu przebiegania prądu elektrycznego wzdłuż kręgosłupa. Inny objaw z tej grupy to zmieniona wrażliwość na dotyk lub temperaturę. Na przykład letnia woda wydaje się parząca. Kolejna grupa to niedowłady. Niedowład to ograniczenie siły mięśniowej lub zakresu ruchu wynikające z uszkodzenia układu nerwowego, czyli objawem jest osłabienie którejś ręki lub nogi. Najczęstszym objawem jest zwykle asymetryczny niedowład kończyn dolnych, czyli stan, w którym osłabienie siły mięśniowej nóg występuje w różnym stopniu po obu stronach ciała. Jedna noga jest wyraźnie słabsza od drugiej, lub objawy dotyczą tylko jednej z nich. W stwardnieniu rozsianym asymetria wynika z tego, że ogniska zapalne powstają w mózgu lub rdzeniu kręgowym w sposób losowy. W rezultacie, podczas chodzenia, jedna stopa może opadać lub zahaczać o podłoże, podczas gdy druga porusza się normalnie. Kolejnym możliwym objawem są zawroty głowy i problemy z utrzymaniem równowagi. Następny zestaw symptomów to problemy z pamięcią i koncentracją. Zmęczenie jest kolejnym powszechnie obserwowanym przejawem SM. Ostatnią kategorią objawów, którą teraz wymienię, są zaburzenia oddawania moczu.
o charakterze nagłego oparcia na mocz lub trudności z jego oddawaniem. To tylko część objawów stwardnienia rozsianego. Krótko omówiłem lub tylko wspomniałem te najczęstsze. W przypadku choroby SM nie warto bagatelizować żadnych nowych objawów neurologicznych. Do lekarza należy się zgłosić, gdy objawy utrzymują się dłużej niż 24 godziny. Ponadto, gdy objawy są nowe lub bardziej nasilone niż wcześniej. Pomocy medycznej wymagają również nagłe trudności z chodzeniem, mową czy wzrokiem, albo gdy chory ma wrażenie, że coś jest nie tak, choć nie potrafi tego dokładnie określić. Szybka diagnoza i podjęcie leczenia może zmniejszyć czas trwania rzutu oraz zapobiec powikłaniom neurologicznym. Najczęściej stosowaną metodą leczenia rzutu są kortykosteroidy, które zmniejszają stan zapalny w ośrodkowym układzie nerwowym. Poza leczeniem farmakologicznym ogromne znaczenie ma styl życia. Należy przestrzegać diety bogatej w kwasy omega-3, warzywa i antyoksydanty. Ponadto niezbędna jest odpowiednia ilość snu i odpoczynku. Pomocne mogą być techniki relaksacyjne. Ważne jest unikanie infekcji i stresu. Pamiętaj, że ten film ma charakter edukacyjny. W przypadku objawów zawsze konsultuj się z neurologiem.